Ja urodziłem się z dwoma językami, rosyjski i jidysz. Na naszym podwórku w Wilnie było jedno dziecko litewskie i jedno dziecko rosyjskie. Oni rozmawiali po rosyjsku, dlatego nauczyłem się rosyjskiego. Inaczej bym poszedł do szkoły nie znając tego języka, tylko żydowski. Bo rodzice mówili i całe podwórko prawie po żydowsku. A może Pan opisać tę okolicę, w której Pan się wychowywał jako dziecko? To było centrum Wilno, ulica Bokšto. I byliśmy, szkoła była rosyjska, z tym, że chyba połowa dzieci było żydowskie, ale wszyscy rozmawialiśmy po rosyjsku. I szedłem tam do pierwszej i do 3 kwartały drugiej klasy, a potem już wyjechaliśmy do Polski. Myśmy wjechali 7 marca 1957, a na żądanie Związku Radzieckiego od 8 marca, kto podał dokumenty o wyjazd, z repatriantów otrzymał odpowiedź odmowną i do końca 1959 roku. Potem myśmy zostali jeszcze do marca 1968. Mama nigdy nie chciała jechać i ja byłem już swobodny, mogłem wyjechać bez rodziców. Wtedy rodzice się spakowali i w lutym 1969 już byli tutaj. A Pan gdzie mieszkał w Polsce tego czasu? W Legnicy. Ale na studiach byłem 2 lata, 1,5 roku do marca w Warszawie. Co Pan studiował? Ekonomię polityczną. To mi się przestało podobać i w listopadzie 1966 roku poszedłem do ambasady i wziąłem papiery na emigrację do Izraela. Także to nie jest związane z marcem. A Pan jakoś odczuł te wydarzenia marcowe? Proszę? Pan jakoś odczuł te marcowe wydarzenia? To wszystko było znane wszystkim dookoła, także ja byłem świadkiem tego, jak to się zaczyna powoli rozgrzewać. A tylko jak zaczęła się demonstracja, skończyłem zajęcie o godzinie 12, wyszedłem pod Pałacem Kazimierzowskim, była demonstracja. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że większość to byli ZMS-owcy, którzy poszli rozganiać demonstrację i wrażenie było, że jest duża demonstracja. Chyba ich było więcej na początku niż tych demonstrujących, tych z wiecu. Pamięta Pan tamten dzień? Proszę? Pamięta Pan tamten dzień? Tak. Wyszedł Pan z zajęć, poszedł Pan tam po Pałacu To od Kazimierzowskim? razu byłem w demonstracji, bo oni byli pod tym pałacem, tam miałem zajęcia. I zaczęły się przepychanki, przesuwania, potem była jakaś przerwa, bo delegacja została wyłoniona i poszła na rozmowę z prorektorem. Potem, czy przedtem wjechała wycieczka ormowców. I tam potem było takie zawieszenie w roli, nazwijmy to tak, jak delegacja była chyba prorektora, bo mówiono o nim, że on pracuje dla UB, więc on był ze strony władz bardziej nadziejną postacią i potem wiec się skończył. Wszyscy poszli do domu, a ja poszedłem do budynku prawa, bo tylko on był otwarty, do ubikacji. Bardzo chciałem do ubikacji. Jak ja wyszedłem, to widziałem, że ludzie pędzą w odwrotną stronę i zacząłem pędzić za nimi. Jeżeli wszyscy biegają, to ja też będę biegał. I przede mną ktoś biegał, dostawał pałką po głowie, jak oni podnosili, to ja przebiegałem. I tak doszliśmy do końca. Bali się niektórzy, chcieli skakać ze skarpy, a ja obejrzałem się do tyłu, mówię, już nikogo nie ma, chodźcie, pójdziemy, bo tutaj można ręce i nogi połamać. No i wyszliśmy i dopiero, i milicji na dziedzińcu nie widziałem, ona już wyszła i dopiero wtedy widziałam, że jest tłum, jest milicja, mogliśmy wyjść i tak powoli z pewną obawą koło milicji przechodziliśmy, aż doszedłem do kościoła Świętego Krzyża. Tam stała grupa na schodach, która wolała hasła, ja się do nich przyłączyłam. Jak tylko milicja szturmowała, biegaliśmy do kościoła.
Przy wejściu do kościoła stał ksiądz, który cały czas zamiatał to samo miejsce, jakby odkurzał. I patrzył, czy milicja nie przekracza progu, a oni nie przekraczali. Potem jeden milicjant wszedł, zawołał księdza, ksiądz wyszedł, po kilku minutach wrócił i powiedział: możecie iść spokojnie do domu, ja wam to gwarantuję. Przeszliśmy z taką obawą obok milicjantów, poszliśmy do autobusu, ja i pojechałem do akademika. W akademiku o godzinie 8 wiadomości, więc na te wiadomości wyszedł chyba cały akademik i ludzie mówią: co wy myślicie, oni nic nie powiedzą, nie macie żadnej nadziei, że zobaczycie siebie. I pod koniec wiadomości oni powiedzieli, że chuligani awanturowali się na dziedzińcu. To wywołało powszechne oburzenie, zaczęły się skandowania. Potem wróciliśmy do pokoju, wtedy strona męska jakieś hasła znosiła i strona żeńska potem wtórowała. I tak na odwrót, a potem poszliśmy spać. Następnego dnia przeszliśmy na uniwersytet, to był chyba piątek. I zajęć nie było. I ktoś powiedział, że jest wiec w Politechnice. To ja z innymi pojechaliśmy na Politechnikę, tam wszyscy siedzieli na dziedzińcu i wznosili hasła. W pewnym momencie sformułował się pochód. Brakowało chętnych na pierwszy szereg, to ja tam stanąłem, chyba gdzieś mnie sfotografowali, ale tego zdjęcia nie widziałem. I jak zaczęliśmy iść, zobaczyliśmy szpaler Golędzinowa szedł w naszą stronę, to zaczęliśmy uciekać na wszystkie strony. Złapali jakiegoś studenta, to gosposie złapali go i zaczęli torbami bić w niego, aż zwolnił studenta i jednak krzyczy: wam dali dodatek wielkomiejski, 600 zł, a my nie mamy co dziecku do garnka włożyć. Jakoś uciekliśmy w końcu do Politechniki, to był nowy budynek wtedy. I tam staliśmy, wychodziliśmy, wołaliśmy hasła, jak tylko oni szturmowali, biegaliśmy do środka, aż jeden z milicjantów wyrwał się do budynku, złapali go, zabrali mu kask i wyrzucili go. Kask milicyjny zabrali, to był problem dla nich, więc wysłali delegata i chcieli z kimś mówić. Wszyscy się bali z nimi mówić, to znaleźli jakąś sekretarkę, która tam pracowała i ona wyszła jako pośrednik. Porozmawiała z nimi, wróciła i powiedziała: przede wszystkim oddajcie kask, a potem wyjdźcie spokojnie, nikt was nie ruszy. To znowu tak patrzyli na nas, trochę bałem się i pojechaliśmy do akademika i było wszystko spokojnie. Następnego dnia później przeczytałem w Wieslera, że Warszawa kotlowała się cały dzień. Na uniwersytecie o tym nie wiedzieliśmy, ale ogłosili, że jest legalny wiec o godzinie 2. To trwało do godziny 4. O godzinie, kiedy wszyscy pracujący wychodzą do domu i jest wielki tłum na ulicy, myśmy też wyszli. Szedłem, nawet jakoś nie zwróciłem uwagi, że samochody nie chodzą na krakowskim przedmieściu. Doszedłem do Świętokrzyskiej, skręciłem na prawo, tam był autobus na Kickiego, do akademika. I nagle widzę, grupa studentów w tym wieku stoi i się patrzy w jedną stronę i nikt nie idzie. To ja patrzę za nimi, tam stał szpaler Golędzinowa. I okazało się, że wszystkie boczne ulice były zablokowane, więc wróciłem już na Nowy Świat i tam na chodnikach stały 2 szpalery ormowców. Także nawet po chodniku chodzić nie można było i to wszystko szło w stronę Marszałkowskiej, a przy wyjściu stoi dom partii. To szło, koło mnie napadli, wskoczył jakiś ormowiec, zaczął ciągnąć dziewczynę i każdy mu tak dał i ją ciągnęli w drugą stronę, aż on ją zostawił. Ja też jeden raz tak w plecy go uderzyłem i później jakoś przypominam sobie, że jak ja jedę dalej, ktoś przy mnie chodzi i mnie troszeczkę przymyka drogę, tak odpycha do krawężnika, a równolegle tam szło 3 ormowców. Jak już byłem blisko, oni wyskoczyli, wciągnęli mnie do podwórka,
A przedtem słyszałam, ktoś mówił, jak biją, to krzycz, bo inaczej cię zabiją. Tak ktoś mówił w tłumie innym. No to zacząłem krzyczeć, dostałem tylko trochę kopniaków, białą palką. Ormowcy mieli tylko białe, które były mniej szkodliwe. I to bicie po tygodniu tak już przeszło. I tam mnie zatrzymali. Przyjechała jakaś karetka. Tam już był jeden student z kimś i ja. I on tłumaczył się, że on tego nie zrobił, on nic nie robił, on tylko szedł do domu. Mówię, zobacz, nic ci nie pomoże, jesteśmy już tutaj w środku. To ten ormowiec, który mnie oprowadzał, który mnie zatrzymał, mówi, ty podniosłeś rękę na naszych, na władzę, tak? Ty dostaniesz za to. I daj legitymację. Wziął moją legitymację. Tak popatrzył, schował legitymację i więcej nie mówiliśmy, aż nas przywieźli do placu Miosłowskich. Może jego zaskoczyło moje imię, Abraham. No i z tego, co później wywieźli nas, było nas tam w pokoju biura 80 osób. 4 pokoje takie, bo w celach już dawno nie było miejsca. Tak staliśmy do 2:00 w nocy. O 2:00 w nocy wywieźli nas gdzieś pod Warszawę. Jest takie, nie pamiętam tą nazwę, ale wszyscy wiedzieli, o co chodzi, inni wiedzieli, warszawiacy. I tam tylko zapisywali dane, sprawdzali, czy są jakieś znaki, rany na... A potem o 2:00 w nocy było kolegium po 2 dobach. Nigdy nie miałem do czynienia z prawem, także nie znałem różnicy między sądem a kolegium. I powiedzieli, że wznosiłem hasła antypaństwowe i dostałem 2 miesiące kolegium. Po 40 latach czytam wspomnienia z marca i jakiś jeden Wojciech Topiński pisze, że był u nas na wydziale taki jeden Awramek i przyszła informacja następnego dnia, 12 marca, że ja podniosłem rękę na władzę. Powiedzieli, no on 42 kg żywej wagi nie mógł pobić władzy. I pobiegli do asystentki Agnieszki, żeby pomogła. Agnieszka nazwisko miała, no jak się nazywała prawa ręka Gomułki? Kliszko. Był jedynym człowiekiem w Polsce, który mógł zadzwonić do moczara i powiedzieć, wypuść go albo zmień mu paragraf. Był w demonstracji, niech za to zapłaci. Jak wszyscy inni za chuligaństwo i na tym się skończyło. Co działo się potem? Siedziałem 2 miesiące, dawali 2 prześcieradła, było dobre miejsce. Pierwszy raz jak zobaczyłem ten chleb, powiedziałem jak w Oświęcimiu, dostałem 2 tygodnie na deskach. Potem przyłapali mnie przy oknie, bo był wiec na SGP-sie, nas to bardzo zaskoczyło. 20 któregoś nadal są demonstracje. Tak długo. No, wyrwał się, krzyczeli odejść od okna, wyrwał się ktoś do kabiny, do celi i zapisał. Miałem jeszcze 2 tygodnie na deskach. Okno się nie domykało tam, a śnieg był na ulicy. Jak wszedłem do pokoju, do celi, było tam 2 sprawy gospodarcze. Byli w śledztwie i student. Przedstawiłem się i student, tamci się też przedstawili, a student powiedział, tobie się należy 20 lat, nie 2 miesiące. Ja mówię, dlaczego? Bo jesteś Żydem. Wstał jeden z gospodarczych, powiedział, popatrz na moją twarz. Ty wiesz, kto był mój dziadek? On mówi, dlaczego tak powiedziałeś? Bo on ma drogę z Polski otwartą. I po co on się w to wszystko dał wciągnąć? Mógł już dawno wyjechać na zachód. To mu się nie należy? To on mówi, to jest prawda, co on mówi? Ja mówię, prawda, to ci się należy? Ja mówię, należy mi się. No i ja nigdy, przez cały ten czas ja nie odczuwałem żadnego antysemityzmu. A to, co partia robiła,
nie znalazło oddźwięku, przynajmniej w tym gronie, które znałem. Potem jak złożyłem dokumenty na wyjazd, czekałem 10 tygodni chyba przez areszt, jeździłem po całej Polsce i cały czas słyszałem, że w wioskach młodzież licealna wychodziła na drogi i też demonstrowała. Także jak mówiłem później z tym towarzystwem, że cała Polska stała na nogi, polska młodzież w całym kraju, a nie może być. Aż Elsner wydał tą swoją książkę Polski marzec 68. I ja uważam, że to jest bardziej prawidłowe niż nazywać go żydowskim. Powiedział pan, że jeździł pan po całej Polsce. Że Tak, autostopem przejechałem całą Polskę. Może pan coś więcej o tym powiedzieć? A proszę? Może pan coś więcej o tym powiedzieć? Zasada była taka, że wjeżdżałem do wsi, szukałem sołtysa, sołtys albo mnie przyjmował, albo wskazywał kto. Do 5 rano pracowałem, od 5 do 7 pracowałem, pomagałem przy pracach rolnych, a o 7 szliśmy na śniadanie, potem za grosze kupowałem jakiś prowiant i jechałem dalej. Jechało nas dosyć dużo, dużo młodzieży jechało autostopem, bo to już było lato. Ale to było w ramach studenckiej wycieczki, tak? Nie, to już sam podróżowałem, mnóstwo młodzieży podróżowało. Pierwszy raz jechałem autostopem mając lat 16. Też przejechałem całą Polskę. I wychodzi pan z więzienia. Pamięta pan ten dzień, kiedy pan opuścił celę? Tak, mama do mnie przyjechała, posłałem mamę potem do domu i poszedłem na wydział. Przychodzę na wydział, jedna studentka mówi stój, odwróciła się do mnie bokiem, mówi zobacz, jest strach. Dużo z naszych tutaj, dużo ludzi, dużo studentów, wielu wygnano, a inni się boją, także staraj się nie rozmawiać przy ludziach z nikim. Wszedłem do dziekana, profesor Bobrowski. Sekretarka powiedziała, ty pewnie myślisz, że przyszedłeś wrócić na studia. Zapomnij o tym. Profesor Bobrowski coś tam usłyszał, wyszedł, mówi jej cicho i zawołał mnie do siebie. Powiedział, zobacz, ty tutaj nic nie zmienisz, a masz piękny kraj, byłem tam nieraz. Jedź, weź i jedź. I tak jeszcze zacząłem się spotykać tu i tam z ludźmi, których znałem. No, przedtem chodziłem do klubu żydowskiego, także tu i tam trochę ludzi znałem. I byłem u jednej studentki, nie wiem, czy ona nadal studiowała, a my siedzimy, rozmawiamy i nagle jej tata się odzywa. Powtórz mi, jakie jest twoje nazwisko? To ja powiedziałem Nanes, to on mówi, twoja teczka przyszła do mnie, bo ja przez tydzień siedziałem w kolegiach, później się zwolniłem. Przyszła do mnie i ja swojego nie chciałem sądzić. Gdybyś ty mnie sądził, może dostałbym miesiąc, a tak dostałem 2. Ale ty byś zawsze pamiętał, że ja zdrajca ciebie wpakował do ciupy, to ja nie sądziłem ciebie. Spotkałem jeszcze i oni wszyscy mówili o tym, że po prostu ruszają. Byli ludzie, którzy mieli cięższe przeżycie ode mnie, jak na przykład mobilizowano do wojska. Może nie mieli zapisany areszt, ale oni mieli cięższe przeżycie i nikt nie zwracał uwagi na to, czy byli chorzy, czy nie chorzy. Wychodzi pan z więzienia, idzie pan na uniwersytet. Potem, jak rozumiemy, latem jeździ pan autostopem. Jadę do domu oczywiście. Do Legnicy. Tak. A potem widzę, że podaję dokumenty, widzę, że czekam dosyć długo. Wziąłem, pojechałem. Jak mnie powiadomią, to wrócę do domu i zdążę. No i tak było po paru tygodniach autostopowania. Chciałem obejrzeć różne miejsca. Jeszcze raz Kraków, Lublin, Gdańsk, Poznań. Było bardzo przyjemnie. A robił pan z tą myślą, że pan wyjeżdża i długo pan tych miejsc nie zobaczył? Nigdy. Jak długo komunizm? Ja wierzyłem, że komunizm padnie. Jak tylko zaczęli budować Fiat zaczął budować fabryki samochodów, zrozumiałem, że nie można śledzić za tak dużymi ludźmi, którzy zaczynają kupować samochody, nawet w Związku Radzieckim. A poza tym w 1963 roku zaczął się kryzys ekonomiczny, Polska szła do tyłu.
A to dlatego, że w 60 roku Gomulka powiedział, my budujemy naszą gospodarkę na nafcie, na węglu, a Zachód na nafcie. Nafta zakończy się, zasoby nafty za 20 lat. Wtedy oni przyjdą do nas na kolanach po węgiel. I my będziemy bogaci, będziemy ich trzymali za gardło. Nafty dzisiaj chyba jest po jeszcze 50 latach eksploatacji tylko na jakieś 100 dodatkowych lat co najmniej. Także w końcu to Polska musiała zacząć chodzić ze Związkiem Radzieckim na kolanach, błagać o jakieś pożyczki. No i Solidarność, myśmy tam w Izraelu bardzo przejęliśmy się tą Solidarnością, bo czuło się głęboką więź. Polski używałem w domu, bo żona była z Polski. Książki w większości, które czytałem, były po polsku. W Tel Awiwie była polska księgarnia, a jak czegoś nie było, to oni zamawiali i otrzymywali. I mieliśmy grona polskie często. Większość przyjaciół to byli z Polski i to przeżywało różne wydarzenia, które działy się w Polsce. A przygotowania do samego wyjazdu z Polski, pamięta pan? Jedna walizka, wrzuciłem tam parę rzeczy i pojechałem. I jak wyglądał ten wyjazd dalej? Pojechałem do Warszawy. Jechałem całą noc, rozmawialiśmy. Był tam jeden przedwojenny pan, tak ubrany, wyglądał jak był inteligencja przedwojenna i trochę sobie rozmawialiśmy. Była jedna pani, która była z granicy czeskiej. No i w pewnym momencie była już umowa między Gorbaczowem, między Breżniewem, z Czechosłowacji. Była umowa o odejściu wojsk radzieckich z granicy, już kryzys został z Czechami zażegnany. No i wyskoczyłem, a to ona mówi, jakie wojska odchodzą? Pod każdym krzakiem stoi czołg, tak jak stał. Nikt się nie ruszał z miejsca. Gdzieś na Włochach zatrzymał się wagon przed kioskiem. Wyskoczyłem, kupiłem Trybunę Ludu, a tam z boku taki mały kwadracik pisze, że klasa robotnicza Czech wzywa bratnie kraje o uratowanie socjalizmu. Ja mówię, co oni za głupoty by sobie powymyśleli, bo że zaraz Rosjanie uwierzą w to wezwanie i tam wejdą. Młody człowieku, pan tego nie rozumie. Oni już tam są. Nie może być. Nijak nie może być. Nie chciałam w to wierzyć. Tak jak mnie nie wierzyli, że Hitler przyjdzie, będzie zabijał. Moja babcia. Nie może być. No, wychodzę na dworzec główny i patrzę, ludzie stoją i placzą. Wtedy zrozumiałam, że tak jest. I dalej idąc piechotą po Alejach Jerozolimskich spotkałem kolegę, który wycierał oczy i mówię, on już trochę więcej informacji mówi, oni tam w nocy weszli. Potem miałem pójść do ambasady holenderskiej, otrzymać tą wizę, czy tą jakiś dokument, żeby jechać dalej. I 500 zł oni dawali. Nie. I wtedy okazało się, że granica zamknięta. Aż do odwalania, to dostałem 500 zł. I spotykaliśmy się tak tu i tam w domu u kolegów, którzy też jechali i na schodach ambasady. I tu i tam rozmawialiśmy, potem poszliśmy na jakąś zabawę, to ktoś podszedł do orkiestry, dał mu ileś tam złotych i poprosił, żeby zagrali melodię Awanagila. To oni zagrali. Milicja chodziła, jeździła w otwartych ciężarówkach. Miasto wyglądało jak miasto okupowane. Takie było wrażenie. To potem pojechałem na dworzec gdański, tam przyszło parę ludzi, ileś tam warszawiacy wyjeżdżali. Ze mną przyszedł tylko jeden kolega, który miesiąc później przyjechał też. I przyjechaliśmy do Wiednia. W Wiedniu jakaś część pojechała do Hayas, taka żydowska organizacja, która obsługiwała się tymi, którzy nie jechali do Izraela. Ich zabrała do Włoch, a ja spotkałem kolegę Adam Pilarski.
Jego tato pracował w MSZ i on dla mnie był źródłem pewnych wiadomości, których w gazetach nie było. Oni czekali na wyjazd do Stanów, ale ich ojciec był wysokim urzędnikiem państwowym, takich nie wpuszczano do Stanów. To oni w końcu wylądowali w Izraelu. I tam drugiego dnia rano, nas trójka, przyjechaliśmy do miasta, do Wiednia. Czekało się 3 dni na wylot. Wchodzimy do jakiegoś dużego namiotu, a tam są góry wszystkiego dobrego. Po co trzeba było stać w kilometrowej kolejce i się nie doczekać. I milicji nie było, żeby kontrolowała wejście tego tłumu do środka. Kilka starszych kobiet, które o tej godzinie nie pracują, szukało, tak patrzyło, jakby robiło laskę, że w ogóle kupuje. I Natan się odzywa. My z komunizmem już skończyliśmy. On był ze starej komunistycznej rodziny, z Łodzi. Myśmy z komunizmem już skończyli. To myśmy dwoje potwierdzili, tak. Na tym się skończyło. No i wjechaliśmy do Izraela. Tam posłali nas do różnych miejsc, gdzie można było uczyć języka, a potem rok studia języków i na studia. U mnie z klasy zginął pół roku wcześniej kolega z klasy. Zginął tutaj, powiedzmy, była bitwa pod Karamę z Jordańczykami i on w drodze na bitwę zginął. Nasz dom był żydowski. Podwórko w Wilnie żydowskie. W Polsce, w Legnicy było 5,5 tysiąca Żydów u szczytu. Szkoła była żydowska. Do chyba 64 roku na korytarzu rozmawialiśmy po rosyjsku. Potem przeszliśmy na polski. Myśl o Izraelu była stała. Także sam fakt, że pojechaliśmy do Izraela, a tam byli krewni, no, dla nas nie był szokiem. Tak jak dla wielu z Warszawy to był szok. I oni zresztą pojechali do Szwecji, bo jak się sytuacja w Polsce uspokoi, to dadzą im wrócić. Tak byli wszyscy przekonani. I ja poszedłem do wojska. Od razu zacząłem budować linię Barlewa, jeszcze bez broni. A potem poszedłem do czołgów i pojechałem na kanał suecki. Była wojna, potem wojna się skończyła, po 3 latach poszedłem na studia i po jeszcze 3 latach tak wstałem jak stałem, pojechałem na jeszcze jedną wojnę sądnego dnia. Potem po 5 miesiącach wróciłem do domu, pobrałem się. Potem po 10, po 8 latach była jeszcze jedna wojna. Potem już wszystko było w porządku, zaczęła się intifada kamieni, młodzieży. To przyszedłem tam i oni, bo to się zaczęło w listopadzie, a żołnierze tak się rozbestwili w walkę z demonstrantami, że jak przyszedł rozkaz się uspokoić, ich nie można było powstrzymać. Młodzi chłopacy to zmobilizowali ludzi, którzy już mieli rodziny i sytuacja się uspokoiła. To siedzieliśmy z Arabami, oni wiedzieli, że z nami można swobodnie rozmawiać. Myśmy byli przyzwyczajeni do wolności słowa i nigdy nie sprawdzaliśmy, czy materiał pisany jest anty czy pro. Nam na tym nie zależało, tylko dajcie nam ten spokój, po miesiącu wrócić do domu. I na miejscu my znamy tą sytuację naszą z Arabami. Niektórzy uważają, że Bóg nam to dał i koniec, i nic nie pomoże. I świątynia powinna być. 1/3 Izraela tak uważa, chce zbudować świątynię. A ja należę do tych, którzy uważają, że nie ma sensu utrzymywać terytoria zdobyte 50 lat temu. To jeśli chodzi o to. A co pan robił potem? Gdzie pan pracował? Ja poszedłem pracować jako księgowy. Pracowałem tam rok. Potem wyszedłem i otworzyłem własne biuro jako radca podatkowy. Jestem w tej chwili na emeryturze, ale mam tu i tam kilka klientów, ale już bez biura, tylko z domu. A pana żona?
Żona była nauczycielką fizyki, też wyszła na emeryturę, ale dzisiaj razem nie mieszkamy. Rozwiedliśmy się i mieszkam tutaj z jedną panią, która w Herzlii. 40 lat mieszkałem w Jerozolimie. Chodziłem do Jerozolimy nawet jak byłem jedynym Żydem, który tam wchodził. Do chrześcijańskiej dzielnicy, w tą incyfadę zazwyczaj do muzułmańskich dzielnic nie wchodziłem, ale tak wchodziłem. Nie lubię się bać. To się wzięło już od wtedy. Mój ojciec miał ciężkie przejścia w zagładzie, był w ciężkich obozach koncentracyjnych. W końcu budował w Górach Sowiach to miasto podziemne, a skończył wojnę 14 maja w Terzensztacie i został tam jeszcze 2 miesiące, bo jak przyszli Rosjanie, otoczyli ten teren drutem kolczastym i nazwali to szpitalem chorób zakaźnych. Matka była w obozach, w fabrykach amunicji pracowała po wywiezieniu z getta, także na co dzień ona się nie bała, że ją zabiją. Ale raz jak zabierali ich z Rygi, Niemcy nie wiedzieli, czy zdążą zabrać ich z Rygi, to już podejrzewali, że ich zabiją przed ewakuacją Niemców, ale zdążyli, bo Rosjanie się zatrzymali, a potem była w Magdeburgu ostatniego dnia, przeprowadzali ich przez Magdeburg. I tam ktoś ze strażników powiedział: uciekajcie, my jedziemy was wszystkich rozstrzelać. Ale w mieście, gdzie na każdym balkonie była jakaś rodzina niemiecka i na to patrzyła, oni nie strzelali. A strażników było mało, była duża przerwa między nimi, więc kazali jednemu mężczyźnie uciekać. Strażnik pobiegł za nim, a oni byli pośrodku, to oni uciekli do jakiegoś domu. Jak wyszli z domu, tej pięknej ulicy już nie było, a przy wejściu do ich piwnicy stała bomba, olbrzymia bomba, na więcej niż metr wielkości, która po prostu nie wybuchła. Inaczej by to wszystko zbuchnęło, ich było chyba tam 5. Ich przyjęli Amerykanie, wprowadzili ich do willi niemieckiej. Niemcy mieszkali w tych pomieszczeniach gospodarczych dookoła i mieli obowiązek ich obsługiwać. Po 2 miesiącach przyszli też Polacy i powiedzieli, żeby do tych zawszanych ruskich nie jechać, ale ona była lewicowa, poza tym chcieli rodzinę może znaleźć i wróciła do Wilna. A ojciec 2 miesiące później. A jak pana życie w Legnicy wyglądało? Otworzyliśmy swój interes. Ojciec czyścił ubrania. To była ciężka praca. W domu się suszyło cały czas. Ale materialnie żyliśmy, na jedzenie nie brakowało. Kupić coś, nałożyć na siebie też nie brakowało. My nie byliśmy z tych bogatych, którzy handlowali na rynku, mieli sklep z butami, oni zarabiali dobrze. 20 000 miesięcznie. To mógł jeden kupić kiełbasę krakowską, gryźć połowę z niej i wyrzucać za piec. A koledzy, przyjaciele tam w Legnicy? Z Polakami spotykaliśmy się na podwórku, bo byliśmy nie w tej żydowskiej części, tylko dalej od centrum, to nasi koledzy byli, powiedzmy, to z podwórka Polacy. Nie było żadnych konfliktów. Przychodziło do domu, jak ojciec pracował, szykował komuś te ubrania do oddania. Polacy, którzy przyjechali, tam na południu było główny kontyngent był z Ukrainy. Oni opowiadali straszne rzeczy. Tam nikt nie umarł kulą w łeb i koniec. To było po prostu straszliwe znęcanie się, w mękach wszyscy ginęli. Ci przynajmniej wchodzili do gazu i ginęli, a tam po prostu nad nimi się znęcano. Nie to, że wśród Niemców nie było znęcania się, ale ich opowiadania były straszne. Czasem przychodzili Niemcy, bo Niemcy jeszcze tu i tam mieszkali, ale jeżeli doszło do jakiejś dyskusji na temat tego, co rodzice im opowiadali, to oni już później nie wracali. Mama, pomimo że chodziła 1 rok do hebrajskiej szkoły, Tarbut hebrajskiego, no, tu i tam kilka słów, żeby kupić coś na rynku, to umiała. Ona specjalnie nie potrzebowała, bo nie pracowała. Trochę z sąsiadami. A jak rodzice przeżyli wyjazd z Polski? Czy oni chcieli wyjechać?
Mama była w bundzie, oni byli antysyjonistycznie nastawieni, także ona wolałaby wrócić do Wilna. Gdyby tylko można było, w każdej chwili wróciłaby do Wilna. I trzeba było ją spić po to, żeby podpisała się i tak oszukaliśmy ją, wyjechaliśmy z Wilna. A z Polski już ona już nie piła, nawet 20 gram. A rodzice potem jeszcze wrócili, przyjechali do Polski, czy już zostali tutaj? Ojciec zmarł w 93 na raka. Matka 3 lata temu, mając 95 lat. Ja myślałam, żeby ją wziąć, ale bałam się dwóch rzeczy. Po pierwsze, za bardzo się wzruszy i jak przeżyje ten lot w samolocie. Tylko tego. Tak by wytrzymała lot. Prawdopodobnie bym z nią pojechał do Wilna najpierw. Ale już była... Im dłużej to odkładałem, tym trudniej było ją zabrać. Ale sądzę, żeby nawet przeżyła ten lot. Pan śledził to, co się dzieje w Polsce? Tak, tak. Teraz od chwili, gdy pojawił się internet, to jestem z gazetami polskimi na co dzień. To czym dla Pana jest Polska teraz? Mam polski paszport, chyba to też ojczyzna, bo całe dojrzałe życie, nie dzieciństwo, ale dojrzałe życie byłem w Polsce. To życie, które kształtuje człowieka. I bardzo w ogóle przejmowałem się tym, co się tam dzieje. Byłem w wojsku, nas wywołają do rezerwy co roku na miesiąc, wolali do pewnego wieku. I jednego dnia dowódca daje mi do ręki gazetę. Powiedz mi, o co chodzi. A tam było napisane, 89 rok, że wschodnie Niemcy wyjeżdżają masowo i przejeżdżają przez węgierską granicę, która ich przepuszcza. I tam jakiś jeden urzędnik wysoki, wschodnio-niemiecki mówi, na całych rejonach prawdopodobnie nie mamy ani jednego inżyniera. Połowie kraju są bez jednego lekarza. Ja nie wiem, co będzie po tym. I ostatni dzień pojechaliśmy do baru, trochę sobie piwa wypiłem. Nie chciałem wrócić na wartę, to udawałem, że wypiłem jeszcze więcej, żeby było zrozumiałe, że nie będę stał na warcie, tylko leżał. I wtedy złapałem mikrofon i powiedziałem: CIA, jak się nazywa izraelski? Mossad, nic nie jesteście warci. Przecież komunizm w tych dniach leci. Już za 2-3 tygodnie nie będzie komunizmu. I wy nic nie wiecie, bo wy nie macie rozumu. I rzeczywiście wróciłem do domu, jeszcze parę dni, nie wiem ile, parę dni dużo. Nagle demonstracje w wschodnim Berlinie. I to wszystko się kruszy jeden za drugim. Siedziałem później z jedną Węgierką pochodzenia z Węgier. Naprzeciw telewizji widzieliśmy, co się dzieje na Węgrzech. Obydwoje uronili. Ona płakała, a mnie łezka też ciekła. To już był koniec. I wiedziałam, że lada chwila, był jakiś ciężki okres w moim życiu, parę lat, ale 5 lat później już pojechałem do Polski. A Izrael czym jest dla Pana? No też ojczyzną. Ile jestem tutaj? 40 lat? 40 czy 49 od marca. 49. Tak? No i to jest kraj, gdzie rodziny są, dzieci, z którymi się wychowywałem od urodzenia. Dlatego nie przyjechaliśmy do zupełnie obcego kraju, jak ci, którzy pojechali do Szwecji, Danii czy Ameryki. A jak Pan odzyskał polskie obywatelstwo? Poszedłem do ambasady i dowiedziałem się, że nam trzeba było nadać. Na początku nadawali tym, którzy są w Izraelu i służyli w wojsku. I zacząłem składać dokumenty. To trwało, później wszystko było gotowe i zacząłem czekać. W międzyczasie na wycieczce tutaj w Izraelu zacząłem oprowadzać grupy. Spotkałem jedną panią i zaczęliśmy być razem. To znaczy co 3 miesiące przez 5 lat jechałem na miesiąc do Olsztyna. I ona mnie popchnęła do tego, żebym coś zrobił. I jednego dnia ona się zdenerwowała, że czekam już pół roku i nadal nie ma
po pierwsze zadzwoniła do MSZ, MSZ powiedział, do prezydenta, że to prezydent nadaje, jeszcze nie nadał. Ona zadzwoniła do prezydenta, a od prezydenta powiedziała, że najwyżej 48 godzin prezydent podpisuje nadanie obywatelstwa. To ona zwróciła do MSZ-u i zaczęła na nich krzyczeć, więc kazali jej poczekać i powiedzieli, żeby pojechać do ambasady odebrać obywatelstwo. Pojechałem następnego dnia do ambasady. Dlaczego pana tu nie było pół roku? Od dawna my to mamy. A sprawa była taka, że oni mieli nawał pracy i chcieli jeszcze pracowników. Pomimo, że to nadawanie obywatelstwa przynosiło pieniądze, budżetówka inaczej pracuje, im dodatkowej zmiany nie dali. A Izrael dawał najwięcej obywatelstw polskich. I otrzymałem. I teraz jak wjeżdżam do Polski, to na polskim paszporcie. A ma pan tutaj dużo znajomych na Harii teraz? W samej tutaj tak. Tutaj tak. Spotkałem tego, z którym razem przyleciałem samolotem. My byliśmy w jednym pokoju, jak przyjechaliśmy. Nagle mnie rozpoznał. Jeszcze jeden mieszka w Ameryce, ale tutaj też bywał. No i innych z podwórka tutaj w Izraelu, których latami nie widziałam. Jeszcze ktoś musi przyjechać. Ja mieszkałam w Jerozolimie. W Jerozolimie jest nas trochę mniej, najwięcej dookoła Tel Awiwu, też rozproszenie, ale spotykamy się na różnych imprezach, jak na Sylwestra na przykład. Przez lata ambasada zapraszała mnie na Dzień Niepodległości Polski i jeszcze pewne rocznice, uroczystości. I z drugim sekretarzem byłem w kontakcie, on mnie często pytał o pewne rzeczy, jak je rozumieć tutaj. Na przykład całą sprawę z tym zakupieniem tej firmy PAS w Izraelu. Tych dwóch, którzy przyjechali tutaj z workami pieniędzy. I jak bezprawnie Izrael zabrał im te pieniądze i oddał Polsce. Bezprawnie. Znam tą sprawę dobrze. Jeszcze jak przyszedł Wałęsa do Izraela i w czasie tej uczty zamykającej jego spotkanie, jakiś dziennikarz odczytuje w telewizji takie zdanie, że Izrael zażądał zwrotu, zapłacenia odszkodowania za umowę zerwaną w 1968 roku o eksporcie nawozów potasowych do Polski, bo tylko dla Polski zbudowano ten zakład. I były olbrzymie straty, które państwo w końcu pokryło i teraz okazja zażądać odszkodowania. Ktoś przekazał karteczkę panowi ministrowi finansów, który tam siedział przy tym stole. On odszedł, wbiegł do redakcji, do telewizji i powiedział: niniejszym chcę przeczytać oświadczenie. Ta Polska za tę stratę nic nie zapłaci. Niniejszym cały dług zostaje umorzony. Jeżeli są jakiekolwiek roszczenia do tytułem tamtej Polski, do tej, to proszę się zwrócić do mnie. Jeżeli trzeba, to ja je pokryję. Ta Polska nowa ani grosza nie zapłaci za to. Do Polski było bardzo dużo sympatii. A jeśli chodzi o osobiste, to zależy, jakie kto miał przeżycie. Mojej rodzinie Polacy pomogli. Moją matkę chcieli zostawić w wiosce, dookoła Wilna wszystkie wioski były polskie. Z sąsiadami nigdy nie mieliśmy konfliktów na tle narodowościowym. Była zawsze normalna atmosfera. A mówił pan, że w Warszawie pan uczęszczał do klubu żydowskiego. Tak. Babel. Wszystko było normalne, aż doszło do 8 czerwca 1968 roku. To znaczy 3 tygodnie wcześniej powiedzieli, że Mieczysław Rakowski będzie opowiadał o kryzysie na Bliskim Wschodzie. W międzyczasie kryzys zamienił się w wojnę. 8 czerwca siedzimy z gazetami, Berszewa zajęta przez armię egipską, Haifa płonie, tam był pożar parę lat wcześniej z tym zdjęciem. I w pokoju siedzą i tytuł spotkania został zamieniony na ruch robotniczy w Europie Wschodniej.
W międzyczasie ktoś wychodzi z pokoju, idzie do telewizji naprzeciw, wraca 60 km od kanału. Ło! I Szmuel Tenenblatt prosi, chyba on, tam ich było dwóch chyba Tenenblattów, ja nie rozróżniam. I no, jaki afront do... Wy wiecie, w jakiej sytuacji jesteśmy. Polityka to jest tygodnik, który przy władzy wielu chciałoby zamknąć. No i tak dalej do 40 km, 32 km. I wtedy potem jak pan Rakowski skończył swoją część, pytanie do publiczności. Pierwszy zaczął Deichgewand, potem Schleifer. No i zaczęły się tyrady o tym, że Związek Radziecki pomaga zniszczyć Izrael i właściwie żądanie do polskich władz, żeby natychmiast, ja zrozumiałam, to skierowało wojska polskie przeciw Związkowi Radzieckiemu chyba. Mniej więcej w tym stylu to się odbywało. Nie wiedząc, że o tej samej godzinie w Moskwie Gomulka mówi: ja rozumiem, że nasza racja stanu jest pomóc krajom arabskim, ale my przede wszystkim musimy wyperswadować Nasserowi, że my nie dopuścimy do likwidacji państwa Izrael. On broni Izraela. Jak przyjeżdża do domu, to kto? Dzieci dygnitarzy państwowych tak się zachowują. To dlaczego nie powie 19 marca? Przecież myśmy później w 18 roku już przedtem, w 68 przedtem, mieliśmy pretensje do tych, powiedzmy, tych samych ludzi, komandosów, że oni doprowadzą do likwidacji jedynej autonomii akademickiej w obozie komunistycznym. Do takich swobód obywatelskich, których nie ma w całym obozie komunistycznym. Może być dlatego, że każdy z tych, większość z tych wichrzycieli wiedziała, że jeżeli ich wyrzucą ze studiów, droga na zachód jest otwarta, bo żydowska społeczność w Polsce cieszyła się z przywileju wolności wyjazdu, jakiego nie miała żadna grupa w obozie komunistycznym. A będąc w Legnicy, był pan w TSK Życia tamtejszym? To był młodzieżowy klub. Ja chodziłem do szkoły żydowskiej i naszym klubem różne kółka odbywały się w TSK Życie. Znaczy byli starsi, mieli swoje spotkania, młodzież swoje. Żadnej aktywności politycznej nie było. Ja sądzę, że nawet w 68. Tam nasz nauczyciel z naszej szkoły coś tam przemawiał. A tak, w 67 roku można to znaleźć w jednej z książek, Marzec na Dolnym Śląsku. Pisze tak, że jednego dnia zaproszono kilkudziesięciu Żydów na milicję. To było w ramach zastraszenia społeczności żydowskiej. A sprawa wyglądała tak, jak wróciłem na lato do domu w 67, to brat mi opowiada, wiesz, że tata był na milicji, a co się stało? Żydzi stali na placu, gdzie się zazwyczaj spotykali i wszyscy byli strasznie zachwyceni. No w końcu był strach, że państwo zostanie zlikwidowane, zupełnie nieusprawiedliwione, jak wiemy. A jedna, już nie pamiętam nazwiska, parszywa świnia, cały czas bronił radzieckiej racji stanu. W końcu przepędzili go i postanowili go pobić następnego dnia. Umówiliśmy, że kogoś jego pobiją, a ktoś z nich doniósł na milicję. Milicja wzywała 1-1 i mówiła: szanowny panie, my rozumiemy twoje oburzenie na jego zachowanie, ale bić nie wolno. Nie musicie z nim rozmawiać, ale bić nie wolno. I tak z każdymi, ze wszystkimi rozmawiali. To wszystko. Cała sympatia była po stronie tych, którzy chcieli go pobić. No właśnie, bo jest wojna 6-dniowa i co pan pamięta, oprócz spotkań w klubie Babel, ze swojego otoczenia? O czym tu się mówiło na ten temat? W Polsce jeszcze. Jak pan był w Polsce? Jest Tak, wojna tak. 6-dniowa? No byli zadowoleni, że Ruscy dostali w zęby.
To było powszechne. No może tu i tam ktoś albo wiedział, że musi inaczej mówić, nie mógł swobodnie mówić, bo gdzieś tam pracował, ale w sumie to było powszechne i prawdopodobnie w tym czasie nawet ci, komuniści, którzy kiedyś byli gotowi utopić Izrael w łyżce wody, zaszczelić każdego ochoczo syjonistę, to tym razem po prostu zdradzili władzę ludową. Jednoznacznie, chyba prawie wszyscy. A pan oglądał to przemówienie Gomułki? 19. Nie mieliśmy na akademiku telewizji. Ale usłyszał pan o tym, co on powiedział. Potem opowiadali mi. I co pan o tym pomyślał? Już była taka atmosfera przede wszystkim bardzo antyizraelska. Polska jakby była najbliższym przyjacielem krajów arabskich. W Polsce o tym się cały czas mówiło. Szopka noworoczna była o agresji izraelskiej. I jeśli chodzi o piąta kolumna, no to dowiedziałem się, dlatego że kolega miał telewizję w domu, to mi powiedział, inni, to się słyszało. Tu już było jakaś normalka, że coś takiego może być. Chcę tylko jedną rzecz zwrócić. Do 30 maja polskie gazety pisały, co pisze Izrael i co piszą kraje arabskie. Polska władza ani jednego komentarza. 30 maja, tak mi powiedział ten kolega, którego tatuś był z MSZ-u, Breżniew zadzwonił do Gomułki i spytał, my idziemy na wojnę, a wy po której stronie będziecie na tej wojnie? I z tego momentu polska prasa zmieniła kierunek jednoznacznie na arabski. To było zrozumiałe dla mnie, bo Polska jest przez miedzę ze Związkiem Radzieckim, nie ma żadnego wyjścia. Ja osobiście nie miałem pretensji, tylko tutaj w pewnym momencie prawdopodobnie wszedł ten wątek, że ostatni komuniści porzucili władzę. Zdradzili władzę, zdradzili ustrój, nie władzę. U mnie w domu komunizmu się nie odczuwało. Tatuś był zawsze antynastawiony. I jak ty jedziesz na te studia, to może się dowiesz, co to jest ten komunizm i nam opowiesz. Ale my podejrzewamy, on i jeszcze jego kolega Polak, który my razem pracowali, ale my podejrzewamy, że oni ci nic nie powiedzą, bo oni też tego nie rozumieją. A mógłby pan opowiedzieć coś więcej o tej historii tłumaczenia Księgi Pamięci z Siedlca? Jak to się zaczęło? Miałem przyjąć grupę z Polski, którą organizował tam ksiądz, kilka osób. I kiedy już przesłał mi pieniądze, poleciały 9 września 2 wieżowce. Zwróciłem mu te pieniądze i po jeszcze pewnym okresie zadzwonił do mnie, już samoloty latały i znowu przyjechał tutaj, przyjąłem go raz, drugi raz. Potem na jednej z tych wycieczek spotkałem tą panią z Olsztyna. Pojechaliśmy jego odwiedzić w parafii w Ożarowie. Potem on przeniósł się do Sierpca i jak zadzwoniłem do niego, powiedział, wpadnij do Sierpca. Byłem u niego za każdym razem, jak byłem w Polsce. A jednego dnia otrzymałem telefon, on mówi, siedzę z burmistrzem, dostaliśmy tutaj książkę, którą przywiózł Czapnik, który przyjeżdżał z Londynu w odwiedziny, przyniósł nam taką książkę i pieniądze na ogrodzenie cmentarza. Możesz przetłumaczyć. Ja zrozumiałem, że chodzi o kilkanaście stron, bo na co dzień nie używam jidysz, dawno nie czytałem nawet. Czasem słyszę, no w domu słyszę od rodziców. I do porządku, on przyjeżdża, przynosi mi 700 fotokopii, taką górę. Nie wiedziałam, jak się do tego zająć. A tutaj z jednym Polskiem, którego syn został wybrany na członka parlamentu brytyjskiego wczoraj, on też tłumaczy, to on mi mniej więcej powiedział, jak to się odbywa. I zacząłem tłumaczyć tą książkę. Część tłumaczyłem w Izraelu, potem byłem u niego 2 razy po 3 miesiące na plebanii i tam to robiłem i przede wszystkim spotykałem się z mieszkańcami
z mieszkańcami miasta, którzy opowiadali mi też historię miasta w czasie wojny, przed wojną i ja z nimi konfrontowałem te wydarzenia i też jeden pan z Wydziału Historycznego, chodziliśmy dom, dlatego że tam jest opis wszystkich domów miasta, w których mieszkali Żydzi. Nie wszystkie domy Żydzi byli właścicielami, ale każdy dom, gdzie była przynajmniej jedna rodzina żydowska, opisywano ten dom, także chodziliśmy dom po całym mieście. Później była prezentacja i wielu mieszkańców bardzo się wzruszało. Aż w końcu wydaliśmy, zajęło jakiś czas, parę lat później przyjechałem do Sierpca, wręczyłem te książki, spotkałem się już z nowym burmistrzem, to już nie był ten sam kontakt, bo z tamtym już obcowaliśmy razem, jedliśmy, piliśmy, ale też przyjął mnie ładnie i niezbyt wiem, właściwie mieli te książki rozdać, sprzedać, nie wiem. Nieważne, muszę zadzwonić, zapytać, co się tam dzieje. I myślę, że niedługo znowu przyjadę do Polski i na pewno wpadnę znów do Sierpca. Mnie nie dziwi, że to ksiądz zrobił. Podjął tą inicjatywę i właściwie to wszystko zorganizował. Byłem w jego szkole, którą założył katolickiej. Byłem w jeszcze jednej szkole w Ożarowie, którą założył. I często spotykałem się z zakonnikami, których stosunki z Żydami mogły być normalne. Ja wiem o stosunku Żydów do nieżydów, nie tylko do Polaków, bardzo wielu jest przyczyn religijnych i w ogóle nastawieni są bardzo nieładnie do innych narodów i w ogóle do nieżydów. To jest dosyć silne w narodzie żydowskim. Także dlaczego ja mam mieć do kogoś, kto mnie nie lubi z przyczyn narodowych, jak ja mam tutaj koło siebie jednego, który nie lubi, nieważne Amerykanina, Hiszpana czy Polaka. Jak on nie lubi Polaka, to ja podejrzewam, że jeszcze kilkadziesiąt narodów na świecie on nie lubi. Pana doświadczenia z tego, co Pan opowiada, nie były takie negatywne jak innych osób, z którymi rozmawiamy wokół tego wyjazdu w 1968. To nie było aż tak straszne jak w niektórych przypadkach, przynajmniej z tego, co Pan mówi. Żydowskie społeczeństwo w Polsce wtedy dzieliło się na dwie grupy. Ci, którzy mogli wyjechać i ci, którzy nie mogli wyjechać. Nie mogły wyjechać rodziny czerwonej arystokracji. Było tego około 3000 osób i oczywiście w większości w Warszawie. Oni byli silnie związani z władzą. Oni się bali, że tutaj ich będą rozpoznawali na ulicach i może nawet sądzili. Nawet kapo obozowych z II wojny światowej troszeczkę sądzili w pierwszych kilku latach, ale już później przestali z tym. Ja czułem, pomimo że chciałem już wyjechać przedtem, wcześniej chciałem wyjechać, to czułem jakiś posmak wygnania. Pomimo wszystko jednak wygnania. To mi minęło po jakichś 10 latach. Także coś w tym może było, ale nie aż tak, żeby po dzień dzisiejszy. Tym bardziej, że wszyscy przecież wiedzieli, że Polska po prostu stacza się powoli w przepaść. Powstanie Solidarności było efektem tego, że Polska znalazła się w przepaści. Także my fizycznie zyskaliśmy na wyjeździe, a ci, z którymi byliśmy w kontakcie, to jednak ich sytuacja była bardzo ciężka. Ludzie paczki wysyłali, tu i tam jakieś pieniądze wysyłali znajomym. Oni stracili pokolenie, 2 pokolenia. A u nas wszyscy jakoś, prawie nikt nie może narzekać, że materialnie, że wyjechał. I jeżeli chciał pisać, wiedzieć coś, to wszystko było dla niego swobodne. W przyszłym roku przygotowujemy wystawę o wydarzeniach marca. I chciałbym się z Pana zapytać, jaka w Pańskiej opinii jest rola marca w życiu Polski?
Przede wszystkim wystawa powinna być w odpowiednich proporcjach. Ci, którzy nie piszą tak dużo i nie mają kontaktu z wielkim światem, żeby ich uczestnictwo w tym marcu było też podkreślone. Może dojdą, już nie pamiętam, do jakiejś wioski, której młodzież została pobita przez, jak mi powiedział mieszkaniec tej wioski, przez jakichś nie ludzi, tylko jakichś olbrzymich, strasznych olbrzymów, to był Golędzinów, i o których nawet Elsner nie napisał. Ich, żeby były odpowiednie proporcje, a nie to, że byliśmy na świecie i każdy nas mógł słyszeć i widzieć. I co jeszcze? Jakie jest znaczenie dla Polski mają te wydarzenia i czy sens jest w ogóle o tym mówić dzisiaj? Tak jak jest Muzeum Powstania Warszawskiego, tak jak jest Muzeum Komunizmu, to takie coś powinno. Ta epoka była nieludzka, ona powinna być znana, nie mniej podkreślana niż zagłada, bo dla narodów Związku Radzieckiego Polska miała szczęście, że jednak nie przeżyła to, co przeżyły narody Związku Radzieckiego w latach 20. i 30. i w czasie wojny też mieli o wiele gorzej. To jest jakoś troszeczkę starają się zaciszyć. Niektórzy z tych ludzi, których rodzice brali w tym udział, też niekoniecznie chcą podkreślać tę sprawę zbrodni komunizmu. To ta wystawa powinna zająć się wszystkimi aspektami. A dla Pana jako osoby, która wyjechała, która czuła się wygnanym przez te 10 lat, jaki ma sens mówienie o tym teraz w Polsce? Osobiście lubię historię, to oczywiście musi być wszystko zapisane i bitwa pod Grunwaldem, i potop szwedzki, i rozbiory, i oczywiście to wydarzenie też. Nie widzę większej różnicy. Nawet jak bitwa pod Psim Polem podobno się nie odbyła, ale bitwa legnicka z Tatarami to też mnie interesuje. I o tym też nie wolno zapominać. To samo Marzec 68 jednak był pewną rewolucją i 2 lata później wyszli robotnicy na ulicy. Tam strzelali już, tam zabijali. Ojciec zawsze chciał jechać, to on powiedział w porządku, a mama powiedziała, a na pewno nie pojedziesz. Tylko ja nie musiałam się jej pytać, nie musiałam przynieść. I tam pogodziła się. Poszedłem tam, jak dawali mi ten dokument podróży, podpisz się tutaj. Jakiś świstek oderwany od stronicy gazety czy jakiegoś papieru i napisałam, że ja rezygnuję z obywatelstwa i pojechałam. I tak nie myślałam, że kiedykolwiek będę, jak długo stoi komunizm, będę mógł wjechać, a jeżeli padnie komunizm, to i tak wjadę. W 1995 roku przyjechałem pierwszy raz. Niech Pan o tym opowie. Znowu jeździłem po Polsce. Przyjechałem sam. Dużo jeździłem. I nie było wioski, nie było miasteczka, nieważne gdzie, na wschodzie czy na zachodzie, żeby część domów nie miała świeżej elewacji. W 1999 wyjechałem z Karpacza na jednodniową wycieczkę do Pragi. Poza Pragą wszystko było stare, poskubane, tak jak od 50 lat, od wojny, tak? Może wtedy było mniej niż 50. Wszystko, ani jednego świeżego budynku, tylko złota Praga. I jak Pan przyjechał wtedy po raz pierwszy do Polski, jak Pan tam się czuł? Bardzo dobrze, jak u siebie. Zawsze dawałem swój paszport i tam było napisane Abraham, więc rozumiałem, że ci ludzie rozumieją, że ja jestem Żydem. Nie czułem ani jednej, nie obrazili mnie nic. Czasem pytali mnie z ciekawością, jak jest w tym Izraelu. Poszedłem do Wydziału Oświaty w Legnicy. Tam jeden pan, który mnie potem gościł u siebie w domu. Nocowałem u niego parę nocy. Opowiadał mi co i kto, gdzie są moi nauczyciele. Oni mówią, oni przeszli wiele stresów, wcześniej poumierali. Jego żona była aresztowana też za udział w Solidarności. Oni postanowili, że ona będzie aktywna, bo ktoś musi zarabiać, a on zarabiał więcej. I wracałem do niego parę razy.
za każdym razem, jak byłem w Legnicy. Zapukałem do mieszkania, w którym mieszkaliśmy i chciałem, jakiś mężczyzna otworzył drzwi, starszy mężczyzna. Co ty chcesz? Mówię, ja tutaj kiedyś mieszkałem, czy mogę popatrzeć na mieszkanie? Nic do niego nie doszło, krzyknął do żony, ona wyszła. Co chcesz? Ja tutaj kiedyś mieszkałem, czy mogę wejść popatrzeć? Gryszka czy Abraszka? Byliśmy bliźniakami. Mówię, Abraszka, wchodź, ja jestem Teracińska, ta z dołu. No to już wynająłem hotel, to u nich nie mieszkałem, ale przychodziłem, zostawiłem jej jakieś pieniądze wtedy, $100. I ona mówi, że nasz nauczyciel angielskiego zapraszał ją do Szwecji w trudnym okresie po Solidarności, czy przedtem można było wyjechać. W Polsce pół rodziny zawsze mogło wyjechać. I dała jej kupę szwedzkich pieniędzy, pokazała mi, tylko pieniądze wyszły z obiegu, to dają jej tylko połowę ceny. Powiedziałam, ja ci dostanę całą cenę. Następnym razem, jak przyjechałem, poszedłem, wymieniłem, dali mi połowę ceny, bo wyszło z obiegu, ale jej tego nie powiedziałem, dałem jej całą sumę. Między nami mówiąc, ja cały czas, jak mieszkałem w Polsce, nie odczuwałem antysemityzmu. Przyszedł do mnie jednego dnia jakiś Polak i powiedział, była jakaś posada wolna. To jest mój zawód, ja jej nie dostałem. Oni dali to jakiemuś Żydowi, który na tym nic się nie zna. Zapytałem ojca, czy on zna ten wypadek. Burmistrz jest nasz. O kogo on ma dbać? On dba o swoich. Normalnie. Miał pan jakiś kontakt? Oni mnie zjedzą, jak się dowiedzą. Oni mnie latami nie dopuszczali do wywiadów. Teraz się uspokoili, postarzyli. A miał pan jakiś kontakt ze znajomymi z Polski? Tutaj... Z kim? Czy miał pan kontakt z kimś Polski, będąc już tutaj w Izraelu? Na samym początku do kogoś on był chyba z Górnego, z Wielkopolski. Wysyłaliśmy listy jeden do drugiego przez pewien czas. Ja mam brzydki podpis i nie lubię pisać, chyba ja nie odpowiedziałem ostatnio. I kontakt się urwał? Tak. A rodzice zostali w Polsce? 5 miesięcy. Po 5 miesiącach byli tutaj. I co się z nimi tutaj działo? Moja siostra przyjechała 1,5 miesiąca po mnie i potem jak dostałem, już uregulowałem sprawę powołania do wojska, to powiedziałem urzędnikowi Soknutu, że idę do wojska, to on powiedział, musisz mieć mieszkanie, do którego byś przyjeżdżał na urlop. To wypisał polecenie do mieszkania, które należało do takiej organizacji, spółdzielni, która później odsprzedawała te mieszkania. Przez pierwsze lata czynsz był bezpłatny, potem powoli rósł. To myśmy otrzymali mieszkanie, rodzice przyjechali, dali mi wyjść na ich przywitanie i oni otrzymali mieszkanie. Ja im powiedziałam, nic nie przywoźcie, weźcie wszystkie pieniądze i jedźcie na lotnisko, bo to, co wy zamienicie na czarnym rynku na dolary, tutaj nie będzie miało żadnego znaczenia. Za 2 dni pracy ty zarabiasz te pieniądze. Oni mnie nie posłuchali, przywieźli wszystkie elektryczne rzeczy, które agencja żydowska opłacała, i przewóz. I 3 dobre, szyte prywatnie garnitury, których każdy kosztował 3000 zł, przywieźli. Ani razu nie nałożyliśmy, raz, dwa ojciec nałożył i chyba się sparzył, bo więcej nie nakładał. Usłyszał stare rzeczy, więc zawołał ich i powiedział, jakie szycie, jaki towar, angielska wełna i on chce tylko, za ile on to weźmie. 50 lirów, wtedy były liry, 50 lirów. On mówi, ty nie wiesz, o czym ty mówisz. Zaczyna mu znów zachwalać swój towar. 50 lirów za garnitur? On mówi, nie za garnitur, za 3 garnitury. Kto to będzie tu nosił? Denerwował się, weź to, nie chcę widzieć twoich pieniędzy. Natychmiast nawiązaliśmy kontakt z ciocią i wielu znajomych sprzed wojny, po wojnie, z Wilna, z Legnicy, także od razu byliśmy. Chodzisz po ulicach, mówisz, idziesz.